No siemanko Elson, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie, chyba już ostatni raz, przed świętami oczywiście. Zrobimy sobie airdropowe info, mam tutaj kilka dobrych wiadomości, mamy kilka tokenów do claimu, zrobimy sobie kilka nowości z rynku i będzie super fajnie i przyjemnie, także tradycyjnie nie przeciągając zapraszam na intro! Dobra, pierwsze co to rzut oka tutaj na rynek. Widać, że powoli zaczyna się coś tutaj dziać. Lekko odbiło, no ale w końcu nie będzie to wszystko wiecznie spadać. Ten kanton tutaj ładnie odbił, 20%, ZEK też 9,5%, Aptos coś tutaj zaczyna ruszać, ale generalnie Bitcoin cały czas poniżej 90 tysięcy, podobnie jak Ethereum poniżej 3000, XRP poniżej $2, no i Solana wygląda w sumie całkiem apetycznie. Sentyment jest dość słaby, także można by w sumie może zrobić jakieś zakupy. Oczywiście to nie jest porada inwestycyjna, każdy tutaj bierze odpowiedzialność na swoją własną klatę. Sprawdźmy, co tutaj mamy z nowości. Czy pojawiło się tutaj coś nowego? Nie, Okta, informacje już były wcześniej, Predict Fund również. Tutaj mamy jakiś launch pool, widziałem, że jest pool X na BitGecie od TRX-a. No i Genshin prowadzi również swoje ICO, ale te ICO ostatnio wychodzą bardzo słabo, o tym również sobie dzisiaj trochę dopowiem. Dobrze, lecimy z newsami. Na pewno słyszeliście, że Dokon dostał 15 lat od siatki, do tego dodatkowo Korea chce mu wkleić kolejne 30 lat i w sumie bardzo dobrze, jednak Terraform Labs zakłada tutaj sprawę na 4 miliardy dolarów jump trading, ponieważ oskarżają ich o manipulacje na rynku związane właśnie z upadkiem Terra Luna. Więc to nie są żadne plotki, jump trading tutaj jednak maczał swoje brudne paluchy. Generalnie chodzi o te zmiany puli płynności na Curve Finance. Bardzo możliwe, że to wygrają. Co za tym idzie, pozyskają trochę środków na spłacenie swoich wierzycieli, w tym właśnie również i nas. Tutaj mamy ciekawe newsy z rynku. Również jeden miner, który zainwestował w Hashpower $100 na kopanie Bitcoina, udało mu się wykopać cały blok, czyli 3,152 Bitcoina, czyli 280 tysięcy dolarów. Oczywiście takie rzeczy zdarzają się bardzo rzadko i potrzeba tutaj dużo szczęścia, żeby to się wydarzyło. A druga sprawa, trochę bardziej nieprzyjemna, tutaj koleżka stracił 50 milionów dolarów w USDT, które wysłał po prostu na wallet. Miał tutaj miejsce tak zwany poison attack. Czyli jeśli wysyłacie jakąś transakcję, za chwilę później pojawiają się kilka kolejnych, tak jak widać tutaj są dwie kolejne. No i ten użytkownik zamiast skopiować swój własny adres, skopiował ten adres z kamera, po czym wysłał mu 50 milionów dolarów. Więc nigdy nie kopiujcie adresów z historii transakcji. Jeśli korzystacie z portfela Rabi, można to w bardzo prosty sposób ominąć, po prostu założyć sobie książkę adresową. I tutaj jak wejdziecie w historię, często właśnie są ukrywane te skamerskie transakcje po to, żeby uchronić Was przed właśnie takimi skamami. No widzicie tutaj jakiś airdrop, tutaj kolejny. W ogóle ostatnio przeglądałem giełdy i dość sporo tokenów zostało zdelistowanych, na przykład Trust na Blaście, tutaj miałem jeszcze Layer AI, także jeśli używacie giełd scentralizowanych, to zjedźcie sobie na sam dół i tam powinien być dostępny balans, który nie ma żadnej ceny. To znaczy, że ten token został zdelistowany i należy go wysłać albo na inną giełdę, albo na wasz prywatny portfel. I wtedy można sprzedać to na jakimś deksie. Tutaj również mamy podobny atak, jednak suma trochę większa, 71 milionów, 1200 bitcoina, akurat zrapowany bitcoin, więc na ERC20 ktoś szedł na stronę phishingową i po prostu dał pozwolenie do swoich bitków. Również zawsze uważajcie, w co klikacie, co potwierdzacie. Jeśli używacie portfela Rabi, wasz Rabi powinien was o tym ostrzec, że to jest jakaś strona, której wcześniej nie używaliście. Nie jest to materiał sponsorowany, po prostu mówię wam to dla waszego dobra. Portfel Rabi to jest najlepszy portfel do Ethereum. I chodzi mi tutaj
akurat o cały ekosystem Ethereum, ponieważ sieci jest tutaj dużo więcej, to są wszystko sieci właśnie EVM. Ostatnio nawet dodali taką funkcję do listowania NFT prosto z portfela i również pojawiła się funkcja do claimowania naszych nagród prosto z DeFi. Tutaj mamy przycisk Withdraw, więc nawet nie musimy wchodzić na przykład Morpho. Withdraw jest akurat do wypłaty naszych środków, tutaj mamy claim do wypłaty samych nagród. Dobra, lecimy dalej, tym razem ICO. No i mieliśmy dwa ICO. WOI, taki zdecentralizowany kombajn w sumie. Nie wiem, po ile tutaj była sprzedaż, nie uczestniczyłem, ale niestety uczestnicy są pod wodą. Podobnie ZK Pass, tutaj również kilka czerwonych świeczek i wszyscy znowu pod wodą. W jednym i w drugim przypadku minus 50%. Dlatego właśnie wspominałem o tym Gensyn. Możliwe, że lepiej jest trzymać te pieniądze w kieszeni niż wchodzić w jakieś ICO, tym bardziej, że sentyment nie jest zbyt pozytywny, więc inwestorzy chcieliby szybko wyciągnąć zyski, jeśli takiekolwiek w ogóle się pojawią. Ja mam ciekawy myk na to wszystko, te tokeny nowe, które wchodzą na futures, po prostu ustawiam shorty i staram się zarobić na tym w ten sposób, chociaż tam również zdarzają się manipulacje ze względu na to, że w ciągu 15 minut może się pojawić świeca na plus 50%, wytnie shorty, później wytnie longi, a po kilku godzinach i tak widzimy spadek na tym tokenie. Tak było na przykład z tokenem Power, możecie sobie wejść na wykres, zobaczyć. Rave zresztą również miał coś podobnego, także nie tylko manipulacje na Bitcoinie, ale również na świeżych małych tokenach się pojawiają. Aster DEX. Tutaj mamy dość ciekawe info, ponieważ będą odpalać oni swój własny łańcuch, no i możemy się tutaj zapisać na testowanie. Jest tutaj formularz, gdzie trzeba podać swój portfel, swoje konto na Twitterze, dołączyć tutaj do Discord. Możecie to zrobić konkretnie do 22 grudnia, od 23 mają być wybrani właśnie testerzy i 24 startuje test. Myślę, że warto, nic to nas nie kosztuje, wystarczy wypełnić formularz. Tutaj mamy taki projekt DeepNote AI. Tutaj też za dużo nie ma roboty, o tym chyba Karolina Kapsel pisała. Wystarczy podłączyć się waszym Twitterem. Jeśli się podłączacie, to dobrze jest mieć jakieś drugie zapasowe konto, nie podłączajcie tego głównego. Podłączamy się Twitterem, podłączamy się Discordem i dostaniemy tutaj 300 punktów, a jak sytuacja się rozwinie, to zobaczymy. Jest również do odebrania tutaj odznaka. Płacimy jakieś małe fee, to jest akurat na Base. Projekty na Base radzą sobie dość dobrze, także po prostu chciałem tutaj również sobie to odhaczyć. I kolejny projekt na Base, czyli Lighter, Perpdex. Wysłali 25% wszystkich tokenów na jakiś adres. Bardzo możliwe, że testują bridge na Coinbase, ponieważ wszystkie tokeny w tym momencie znajdują się na sieci Ethereum. No i widać, że powoli ten airdrop gdzieś tutaj się zbliża do nas. Ja akurat nie farmiłem, trzymam kciuki za was wszystkich, że zostaniecie wynagrodzeni. Mam nadzieję, że ten farming nie był dla was zbyt kosztowny i wyjdziecie na duży plus. Lecimy dalej, tutaj mamy do odebrania akurat tokeny THQ od projektu Theoric. Mam nadzieję, że działałeś, mam nadzieję, że coś odbierzesz. Mi akurat mnie nie zakwalifikowali. Tutaj zresztą działałem dość słabo. Do tego akurat muszę się przyznać. Dalej mamy Zama OG NFT. To będzie do odebrania akurat dopiero w styczniu, ale można tutaj zostawić swój e-mail, żeby nam o tym przypomnieli. Zama, wydaje mi się, że to będzie dość solidny projekt. Za konkretnie 2 tygodnie będzie można odebrać tego NFT-ka. Tutaj możemy zostawić nasz e-mail, dołączyć do Telegrama i do Xa. I następny airdrop, jaki mamy tutaj do odebrania, ZKP, czyli ZK Pass. Dziwne, bo ja tutaj byłem akurat zweryfikowany, ale dostałem tylko jeden token. Symbolicznie chyba każdy może odebrać tutaj jeden token. Jednak tak jak pokazywałem wcześniejsze wykresy z ICO, ten również nie radzi sobie zbyt dobrze. No tutaj proszę bardzo. I tutaj mamy kolejny airdrop, czyli Rate X, farming na Solanie. Ja akurat farmiłem dość sporo na tym Rate Xie, jednak tutaj dostałem lekko ponad 7 tokenów, z czego ten claim jest podzielony na 3 części, więc w pierwszej części dostałem 1,43, więc to będzie jakieś niecałe $2. Wiem, że też trochę ludzi tam działało, także trzymam kciuki, żeby wam w
wpadło trochę więcej niż mi. I mamy kolejny sezon na Sonium. Tutaj tradycyjnie robimy swapy, mamy jakieś gierki do przeklikania, jest trading i taki miks aktywności, które możemy tutaj wykonywać. Dla zainteresowanych Base App otworzyło totalnie dla wszystkich swoją aplikację, więc możemy sobie ściągnąć apkę na Google albo Apple Pay. No i jest to takie social file, można to porównać do takiego Twittera. Wstawiamy tam posty, widziałem, że można też tradować tokeny z Zora, więc każdy kreator może stworzyć swój własny token. Wydaje mi się, że warto jest to sobie przeklikać, trzeba to również podłączyć do naszego Coinbase portfela. Dobra, no i to by było na tyle. Tutaj mamy ponad 100 airdropów na rok 2026. Oczywiście Hyper, Liquid i Lighter. Później mamy MetaMask, Rabi, Base, Polymarket, Mega ETH. To są chyba takie największe airdropy, na które możemy czekać. Później mamy tutaj jeszcze Abstract, OpenSea, Project X też w farmie, Aztec, Dbank również czekamy dość długo. Ten Genshin AI, który trwa, ICO, GRVT, Hey Elsa, mamy tutaj Jumper, Katana to wątpię, że będzie mieć airdrop, Kinetic, Moonbirds i no jest tego dość dużo, byleby tylko te airdropy dawały zarobić, a nie rzucały trociny, tak jak to wygląda ostatnio. Także tyle ode mnie, nie będę Wam zajmował więcej czasu, życzę wesołych świąt, przed Nowym Rokiem jeszcze na pewno się zobaczymy. Tyle ode mnie, zostaw łapkę w górę, siemanko, pozdrówki, yo!